Siema, tu Gociek Brothers. Przelecieliśmy pół świata, żeby pojeździć na największych rowerowych skoczniach na świecie. Za mną możecie zobaczyć największą i najbardziej spektakularną hopę tutaj, 110 stóp, czyli 33 metry. I właśnie na tej hopie w zeszłym roku Tom Eistedt ustanowił rekord świata w odległości backflipa. To było 121 stóp, czyli 36,5 metra bodajże. Rozkminiliśmy, że między wybiciem a lądowaniem można by położyć 17 razy Dawida albo 2 autobusy przegubowe. Pokażemy Wam teraz całą trasę. Zacznijmy od początku. Tutaj jest brama, w której to wszystko się zaczyna, cały roller coaster. Wjeżdżasz i już nie ma odwrotu. Najlepszy roller coaster, jaki znam. Zaczyna się kilkoma bandami, szarkwinami. No i potem do wyboru już masz hopę jedyne 27 metrów albo 33 metry. Dobrze to tu wygląda. Takie bandki rozpędowe w środku buszu. A tutaj jest taki pion, że nie podejdę z buta raczej. Wow, ale super w tym roku to wygląda. Wszystko ogólnie wygląda tutaj lepiej, najlepiej niż kiedykolwiek. Loga. Aha, i z tego sobie tu możesz polecieć. No. Dobra, ale te dwie pierdki to sobie polecę. Już będę wiedział na przyszły rok, jak się tutaj zaczyna ten tor. Na przyszły rok. Wow! Jesteśmy z powrotem przy 33-metrowej hopie i Dawid zaraz będzie ją testował. W wietrze. Testuj! Co? Dobra prędkość? Dobra, no, próbuj. To się wydaje nierealne. Jeszcze muszę zjeść trochę chleba i dorosnąć, żeby takie rzeczy skakać. Mi też zajęło kilka lat, żeby dobrze się czuć na tych hopach. Tak naprawdę chyba w 3. roku dopiero czułem się tu na luzie. A wcześniejsze lata też, kiedy były takie tygodnie tutaj, że wiało i tego jeżdżenia było mało, no to nie dało się wczuć w hopy. Cały czas z tak zwanym kijem w dupie ze strachu. Po dużej hopie jest tak zwany Twisty Wizard, czyli wybicie i lądowanie, które jest bandą. Po lądowaniu, które jest bandą, jest kolejna hopa i to jest hip w lewo, siu. Następnie jest road gap i lądujemy na tym mega długim lądowaniu, który daje nam prędkości około 75 km na godzinę, żeby tu się wystrzelić z tego mega wysokiego wybicia step upa. Samo wybicie ma 7,5 metra wysokości. Na szybko po step upie mamy bandę w prawo, drop, kolejny drop i dwie ostatnie i moje ulubione hopy, czyli pierwszy i drugi tak zwany rocket launcher. Ja swoją przygodę z Darkfestem właśnie zacznę od tego step upa, bo pomimo, że to jest najwyższe wybicie, jakie kiedykolwiek widziałem i nie wiem, czy istnieje jakieś wyższe gdzieś, to podobno to jest najłatwiejsza hopa, więc od tego zacznę. Na pewno to jest najbezpieczniejsza hopa tutaj, mimo że się jedzie na nią najszybciej, no to ona jest tak zbudowana, jest takim step upem, że jest bezpiecznie, można walić gleby, nic się nie dzieje. No to idziemy walić gleby. Nie chcę tak skończyć. No, myślę, że na step upa jestem gotowy. Zrobiłem sobie kilka rozgrzewkowych lapsów na bike parku, na takich mniejszych hopach. Dobrze już rower czuję. Idzie jak dzika bestia, więc myślę, że będzie fajnie. Będzie fajnie. Tutaj przed najazdem na step upa leci się pierwszy road gap nad drogą, taki step downik mały i później już pełna pyta. Alrighty! Oh my brother trail bike!
I know. Nice. Don't remind me. It's good. Good wind now? No, yeah, dude, there's zero wind over there. Oh. Literally zero. It's so trippy. But you're good. Okay. Don't go as fast as bastante. Gigante. Widziałeś, skoczyłem Dark Quest. Chciałem grać. Ale bardziej teraz Prędkość sterujesz tym, jak się bardzo otwierasz. no. Jak się otworzy, to ci wyhamuje. No jechałem szybciej, ale się wybiłem bardziej. Pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Dla wszystkich niedowiarków, którzy na slope duro by tutaj nie lecieli. Nie, ta hopa jest tak dobrze zrobiona, że wszystko fajnie działa. Tylko to sterowanie prędkością właśnie muszę wyczuć, bo tu jest wiele zależnych, żeby tą prędkość dobrze sobie wyliczyć. Więc idę wyliczać. Myślałem, że prędkość na najeździe będzie odczuwalna dużo bardziej, dużo szybsza, ale w sumie jest tak stabilnie. Szybko, ale nie za szybko. Wieje ci tam, hopie. Wieje trochę po oczach, ale To zawrzyj okno. gogli nie trzeba, nie jest aż tak szybko. To zawrzyj se okno. Witam, 6:44. Lecimy tutaj. Dobry waron. O, elo. Piękny waron. Wcześnie rano. To są moje pierwsze jazdki na dużych hopach po glebie. Fajnie jest być znowu na rowerze. Czuję się wjeżdżony, lubię nowy rower. Po prostu jeszcze nie czuję się pewnie, żeby się wywalić. A kiedy się czuję niepewnie, żeby się wywalić, to boję się robić triki. Więc wszystko powolutku, krok po kroku. Nigdzie się nie śpieszy. Sezon jest długi. Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The coop's gone clear. Got the heart from the bass to the snares, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. The work don't start till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message. I just love. I get the S and the P and the R from above. I see them restless with the keys and the palm for the bump. A bit of grinding up the herb is what I'm on. Shouts go out to mums. This one is the icy one. Go get the long johns. 50 Pret in London, if it's on then I'm on. I know they feel it when I spit, it's like the Missy song. Shut your noise, silence when I run the voice. In your ears, open your mind. Nie, teraz pojechaliśmy pociągiem. Odkąd wyszło słońce, to zaczęło wiać. Wieje w twarz. Strasznie się zmienia ta prędkość tutaj. Wczoraj na 90 hamowali, a teraz Loko, powiedz coś. Pić koci jaka! O, the other one. Spierdalej! I to nie ja go nauczyłem tego. I to ja nie kiecie Żeby nie było. Tak ciepło, że aż normalnie konia udusiło. You go one time now? want me to? It's up to you. No, I don't want you to. Are you doing it now? Just do the run in. I'll jump it, then you can just pull up. At least you'll get the run in done. And you know the speed for that. I'd rather just hit it, I think. Well, hit it then. Don't flip it. Please. Feel, yeah, not smart right To now. 10 będą lecieć. Yeah.
Are they? Yeah. No! No! What the fuck? Carson? Yes! I think they cased the fuck out of it. Oh my god! Cased the fuck out of it, huh? Are they okay? Do you have radio? Dude, I go down there to check it out. Yeah. Really? Are they okay? I don't think Carson is. Dzisiaj na 110 najeżdżał Eistedt w pociągu z Carsonem Storchem. Eistedt ostatnio poleciał 110 z bomby z flipem, tylko że wtedy wiało w plecy. Eistedtowi nic się nie stało, ale Carson Storch rozwalił sobie kostkę i pojechał do szpitala. I trochę od tego momentu cały klimat umarł. Hype już nie jest ten sam i właśnie to jest to, że tutaj prędkości się bardzo zmieniają i po południu, dzień wcześniej może być tak, że musisz nawet przyhamować na największą hopę, a następnego dnia rano może być tak, że musisz jechać z całej pety. No i kurde, czasami trudno to wyczuć po prostu. I idę sobie skoczyć jeszcze na rakietach i zobaczę co dalej. Co za crazy dzień, mieliśmy dzisiaj nie jeździć i rano wszyscy spali, a okazało się, że zwarł miodzio, jeszcze padało w nocy, wszystko mokre. Wszystko na opak. Daj łyczkę. Masz tam jeszcze coś? Nie skaczę tego, pierdzielę to. Za rok przyjadę z większym rowerem, będę skakał wszystko. Już wiem jak to wygląda, wiem co tutaj trzeba mieć, co nie mieć. Wszystko tutaj jest super dobrze zbudowane i to działa. A gorzej właśnie jak popełnisz jakiś błąd, albo pojedziesz za wolno, albo za szybko, no to wtedy będzie nieciekawie. Dlatego właśnie nie chciałem lecieć tych większych rzeczy, no bo wiadomo, że mój rower wszystko wytrzyma, no ale po co narażać się i ten rower właśnie na jakieś niedoloty czy przeloty. O nie, nie włączyłem kamery.